Każdy, kto kocha deku, musi w końcu sięgnąć po woski. To tylko mała część wosków, którą oferujemy w sklepie. I żeby temat dało się jakoś ogarnąć, zawężę go do dwóch najbardziej popularnych producentów. Skupię się na woskach firmy Pentard oraz Daily Art. Natomiast na razie nie będę opowiadała o podobnie działających woskach firmy Cadence oraz woskach niemieckiej firmy Viva Decor, która specjalizuje się w woskach do zadań specjalnych. Ma woski w nietypowych kolorach oraz bez połysku, które na przykład pięknie imitują efekt rdzy. Są także woski bezbarwne, dedykowane do zabezpieczania surowego bądź bejcowanego drewna albo farby kretowej. A mamy też w sklepie takie cuda, które wystarczy dodać do farby i farba zachowuje się jak wosk. Czas przejść do konkretów. Witam w pierwszym odcinku filmu o woskach. Ten jest poświęcony kameleonom. Kameleony charakteryzują się praktycznie białym kolorem preparatu. Jeżeli jakaś firma poważnie zabiera się za produkcję wosków, ma w swoim arsenale kameleony. W poprzednim ujęciu była to firma Pentard, a teraz Daily Art. Kameleony, jak się domyślacie, trzymam w lewej ręce. Jeżeli porównamy tych dwóch producentów tylko przez pryzmat koloru preparatu w słoiczku, to niewiele ich różni. Główną różnicę widać tylko w jakości słoika, ponieważ Pentard ma słoiczki szklane, a Daily Art plastikowe. Zanim przejdę do testów, powiem dwa słowa o narzędziach do wosków. Na szczęście ten temat jest nieskomplikowany. Przyda się pędzel szczecinowy, szpatułka oraz jakaś bawełniana szmatka do wcierania oraz usuwania wosku. Świetnie do tego się sprawdzają stare bawełniane podkoszulki bądź stare dziecięce skarpety. Pierwszy test odpowie na najprostsze pytanie, po co nam kameleon? Jak widzicie, kolory wosków w słoiczkach niewiele się od siebie różnią. Nawet trudno określić, jakiego są koloru, ale tego Wam nie powiem, bo to się za chwilę okaże. Warto wiedzieć, że kameleony na jasnych powierzchniach praktycznie nie działają. Swoją supermoc najlepiej ujawniają na powierzchniach ciemnych, a najlepiej na czarnej. No i ten efekt zawsze, po prostu zawsze jest spektakularny. Ale żeby to porównanie miało sens, pokażę Wam, jak na tej samej powierzchni sprawdzi się zwykły wosk, taki, który nie jest kameleonem. Wypróbuję kolor zielony i w przypadku zwykłych wosków ten kolor widać od razu. Widać go zarówno na powierzchni białej, jak i powierzchni ciemnej. Woski i kameleony można ze sobą bez problemu łączyć, ale oczywiście najlepiej jak łączymy woski jednej firmy. Preparaty dwóch różnych firm także się da połączyć, ale czasami trzeba się troszkę więcej narobić pędzlem. W drugim teście zobaczymy, jak wypada porównanie wosków Pentard oraz Daily Art. Należy pamiętać, że woski ze słoiczków trzeba wyciągać szpatułką albo innym czystym narzędziem. Firma Pentard ma w składzie swojego wosku olejek pomarańczowy, który zabezpiecza go przed pleśnieniem. Zabrudzenie preparatów innych firm może spowodować niestety pojawienie się pleśni w słoiczku. A test wypadł nam tak, że dwa analogiczne preparaty prezentują się podobnie. Jeszcze jeden test, tym razem na czarnej butelce. Zaczynam od preparatów Pentardu. Zwróćcie przy okazji uwagę, jak mała ilość wosku kameleonowego wystarczy na pomalowanie praktycznie całej butelki. Preparaty tego typu są niesłychanie wydajne i ja mam niektóre słoiczki z woskiem od 7 lat. Tak prezentuje się kameleonowa butelka ozdobiona woskami Pentard. I analogiczna próba preparatem Daily Art. Oba preparaty prezentują się świetnie. Druga próba na deseczkach sklejkowych, które pokryłam lazurem. Tym razem, żeby test był ciekawszy, pomieszam zwykłe woski z woskami kameleonowymi. Najpierw woski zwykłe, firma Pentard, a teraz firma Daily Art. A teraz nasz główny gość programu, czyli wosk kameleonowy. Firma Pentard prezentuje się tak. A teraz Daily Art. Przypomnę, że sklejka po prawej stronie była pomalowana lazurem hebanowym, czyli czarnym, a ta po lewej lazurem orzechowym, czyli taki piękny, ciepły brąz. Porządne pasty woskowe zachowują się jak porządne woski. Pastę dobrze wtartą w drewno, wysuszoną i wypolerowaną możemy polakierować, nawet lakierem akrylowym. Ale prawdę mówiąc nie ma po co, bo wosk świetnie zabezpiecza.
W tym odcinku to już wszystko i z przyjemnością zapraszam na następny. Głównie będzie poświęcony zastosowaniu past w spękaniach dwuskładnikowych. Powiem także, jak sobie poradzić, gdy wykręcimy taki pasztet. Opowiem także o roli terpentyny oraz moich ukochanych woskach, czyli będzie się działo. To już koniec filmu, ale jeżeli chcesz mi zrobić przyjemność, to napisz w komentarzu, co w tym filmie było dla Ciebie nowe i co Cię zaskoczyło. Lista produktów użytych w filmie jak zwykle znajduje się w opisie filmu, a ja dziękuję, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.